Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie po krótkiej przerwie. Zrobiło się trochę chłodniej. Przez ostatni tydzień było niesamowicie gorąco. Od poniedziałku jest odrobina chłodniej. I dzisiaj zapraszam na krótki spacer po moim leśnym zakątku, którego nie było już dosyć dawno na moim kanale, a sporo się zmieniło w tym czasie. Teraz jesteśmy na rabacie, która jest tak jak gdyby wstępem do tego leśnego zakątka. I tutaj zaczęła mi kwitnąć piękna lilia. Ogromne kwiaty, naprawdę bardzo duże i przepiękny zapach wieczorem. Ona mi się tak mocno pochyliła, musiałam ją podeprzeć tutaj patyczkami. Nie chciałam jej już prostować do pionu, po prostu żeby jej nie złamać. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Tę cebulkę sadziłam w ubiegłym roku. Na szczęście myszy się nią nie zainteresowały i w tym roku rośnie znów. I tutaj dalej jest grządka z liliowcami. To są liliowce Happy Returns. One w tej chwili już prawie przestały kwitnąć. To już jest ich końcówka kwitnienia. Na jesieni one powtarzają kwitnienie i wydaje mi się, że w tym roku będą lepiej kwitły niż w ubiegłym roku. To drugie jesienne kwitnienie, że będzie bardziej obfite, ponieważ w tym roku wcześniej kwitły, więc będą miały więcej czasu na zawiązanie tych pączków drugiego rzutu. I tutaj dalej idziemy. Co mnie denerwuje tutaj w tym miejscu? Nad nami jest lipa. I na tej lipie niestety, ale mocno grasują mszyce. Tam nie ma jak opryskać. I te mszyce wydzielają słodki nektar, który brudzi wszystko, co jest pod spodem. Wszystkie te rośliny są przybrudzone. Na tym słodkim nektarze rozwijają się grzyby sadzakowe. Przykleja się też kurz do tego nektaru i te listki są takie nieładne, brzydkie, ale nic na to nie poradzę. Muszę to niestety tolerować, ponieważ lipa jest wysoka, nie ma jej jak opryskać. W tej chwili już nie będzie tego problemu, ponieważ zwykle się to zdarza w pierwszej połowie lata. W drugiej połowie lata już nie ma tego problemu, ale też w drugiej połowie lata rośliny nie przyrastają tak ładnie i wszystkie liście, które do tej pory wyrosły, są takie ubrudzone. Czekam na taki spokojny deszczyk, żeby to jakoś troszeczkę umył. Tutaj jest hortensja Vanilla Fraise, którą przycięłam dosyć solidnie w tym roku. I wypuściła takie mocniejsze pędy, ale kwiaty chyba nie będą zbyt okazałe. Z tego co widzę, kwiatostany takie niezbyt duże są. Tutaj dalej już przechodzę do tego leśnego zakątka i muszę powiedzieć, że jest ogromna różnica, kiedy w upalny dzień wchodzi się właśnie w ten leśny zakątek. Od razu czuje się różnicę temperatur, co najmniej kilka stopni w dół. Mimo że ten leśny zakątek nie jest duży, to jednak właśnie czuje się tę różnicę. I tutaj przejdziemy teraz po tym leśnym zakątku. Tutaj jest ścieżka z płytek betonowych, żeby tak mniej więcej wiedzieć, gdzie się chodzi i żeby tego wszystkiego nie zadeptać. Tutaj po prawej stronie jest taki rządek z żurawką marmaladę, natomiast po drugiej stronie jest żurawka bardzo ciemnobordowa, Palace Purple. Ona bardzo ładnie w tym roku się rozrasta. Nawet nie sądziłam, że ona będzie tak ładna. Ale liście ma ładne i wygląda bardzo ładnie. Tutaj dalej jest bodziszek korzeniasty. Bodziszek korzeniasty już przekwitł. Ja pousuwałam te przekwitnięte kwiatostany, więc on teraz wygląda tak w miarę ładnie. Po prostu nie ma tego bałaganu z zaschniętymi kwiatami. Tutaj jest tojeść rozesłana i ona w tym roku bardzo ładnie kwitła na żółto. Teraz już nie ma tych kwiatków, ale tutaj ten dywanik bardzo ładnie kwitł na żółto. On tutaj jest bardziej oświetlony
i dlatego te rośliny właśnie tutaj kwitły. To jest maleńki liliowiec, odmiana Pixie. W tej chwili już prawie przekwitł. I wracamy na ścieżkę. Tutaj jest trawa Haconechlea macra i to jest odmiana Aureola. Bardzo ładnie odrosła. Na wiosnę coś ją tam trochę podgryzło, ale w tej chwili są te roślinki naprawdę bardzo ładne i odżyły też po deszczach, które były przed upałami. Poprzednio w czasie suszy no troszeczkę jednak ucierpiały. Za odmianą Aureola jest po prostu gatunek o zielonych liściach, też Haconechlea macra, Haconechlea większa. Bardzo ładnie się rozwija i już zaczyna tworzyć właśnie takie piękne kaskady, które są skierowane w stronę większej ilości światła. Tutaj to jeść rozesłana i to poletko to jeści nie kwitło. Tutaj jest dosyć ciemno i tutaj już nie zawiązały się pąki kwiatowe. Funkie, które niestety odrobinę mi zeżarły ślimaki, o tamtą roślinę i tamtą roślinę tak dosyć okaleczyły, natomiast te dwie, mimo że to jest ta sama odmiana, te dwie ocalały. Także to też nie zawsze od odmiany zależy, nie wiem dlaczego. Tutaj był czosnek niedźwiedzi, liście już usunęłam, ponieważ pozasychały, a w momencie, kiedy kwiaty zaczynały przekwitać, wycięłam wszystkie kwiaty, po to, żeby mi się ten czosnek już tutaj nie rozsiewał i żeby tego czosnku nie było więcej. Po prostu jest on bardzo ekspansywny, rozsiewa się jak szalony. Runianka japońska, która bardzo ładnie się tutaj rozrasta. Jak widać, mimo że tu jest dużo cienia, to jej to pasuje i roślinki są coraz większe. W tym roku już tworzą takie dosyć ładne krzaczki. W przyszłym roku na pewno będzie tutaj zarośnięte takie poletko runiankowe. Natomiast tutaj jest funkia i to jest odmiana Crossa Regal. Tej funki mam tutaj dosyć sporo, bo ona jest jeszcze i tam. W momencie, kiedy te rośliny będą starsze, będzie to na pewno bardzo ładnie wyglądać, ponieważ jest to mocno rosnąca funkia o takim wzniesionym typie wzrostu. Tworzy taką wazę. Dalej jest ostrokrzew karbowanolistny, który tutaj sobie rośnie. Był posadzony jak gdyby zamiast bukszpanu. No i będę musiała go poprzycinać, żeby się ładnie zagęścił. I widzę, że może coś z niego będzie. Może da się zastąpić bukszpan właśnie tą rośliną. W tym roku sobie kwitł. O, tutaj widać, że były kwiatuszki. Teraz idziemy dalej. Tutaj jest jeszcze trochę wolnego miejsca i tutaj coś jeszcze posadzę. Natomiast idąc dalej wzdłuż ścieżki, tu mamy kopytnik i znów funkię. To jest odmiana Patriot, a tutaj z boku jest odmiana Frances Williams. Tutaj dosadziłam w ubiegłym roku na jesieni paprocie i to jest narecznica czerwono-zawijkowa. I właśnie dzisiaj ustawiłam tutaj jeszcze sporo roślin, które będę musiała posadzić. Ale najpierw chcę po prostu podlać każdą tę doniczkę, wtedy nadmiar wody z doniczki przejdzie do ziemi i troszeczkę zwilży ziemię, ponieważ ziemia przez ten tydzień, kiedy było tak bardzo gorąco, bardzo u mnie stwardniała. Ja mam ziemię dosyć ciężką, lessową i w przypadku, kiedy tej wody trochę odparuje, ziemia robi się jak skała. Także te rośliny będą do posadzenia. Prawdopodobnie wsadzę je do gruntu jutro, a dzisiaj je właśnie podleję. I tutaj też właśnie ustawione są te rośliny. Tutaj już część roślin posadziłam i to jest żurawka marmaladę. To są sadzonki, które robiłam w połowie kwietnia, więc 2,5 miesiąca i te roślinki wyglądają właśnie tak, już nadają się do posadzenia.
dosyć szybko w tym roku, bo tak spodziewałam się, że dopiero będę mogła je sadzić mniej więcej w sierpniu. A tu proszę, pod koniec czerwca już mogłam je posadzić. I teraz przechodzę dalej. Tutaj bardzo się z tego cieszę, że powierzchnia ziemi porasta mi mchem. Bardzo ładnie to wygląda i staram się nie wyrywać tego mchu. Już tutaj nic nie robię gracką, tylko po prostu chwaściki, które się ewentualnie tutaj pojawiają, od czasu do czasu wyrywam ręcznie, tak żeby tego mchu tutaj nie zniszczyć. No i jak widać, robi mi się całkiem ładne poletko z mchu. I tutaj dalej są też porozstawiane właśnie roślinki. Część tutaj żurawek jest już posadzona, natomiast paprocie, tutaj jest akurat wietlica japońska, tutaj jest adiantum stopowate, a tam dalej jest języcznik zwyczajny, zaraz jeszcze tam podejdziemy. I też właśnie one będą do posadzenia jutro. Dzisiaj je podleję, żeby zmiękczyć ziemię pod doniczkami. Tak to będzie wyglądać po posadzeniu. Muszę tu ostrożnie chodzić, żeby tego wszystkiego nie zadeptać. Tak to będzie wyglądać. Tutaj paprocie. Języcznik jest zimozielony, adiantum zwykle zamiera na zimę, chociaż na przykład w tym roku w zimie w doniczkach liście przetrwały i zaschły dopiero wiosną. Także to zależy od tego, jak ostra będzie ta zima. I tutaj mam funkię, to jest odmiana Frances Williams. Tutaj w tych małych doniczkach są siewki odmiany Patriot, one będą całkiem zielone, natomiast tam jest odmiana Patriot. I teraz wyjdę z tego. Tutaj jest część jeszcze nie obsadzona, po prostu nie mieliśmy czasu, żeby podciąć tę kuninkhamie, obciąć jej te wszystkie suche gałęzie. Podetniemy ją dosyć wysoko, żeby nie zrzucała mi takich suchych gałęzi na dół. I wtedy tutaj dopiero zrobię porządek, jeszcze podetnę tę tuję, która tam jest i będę mogła poobsadzać roślinami. Na razie nie chcę, żeby mi to wszystko przeszkadzało. I tak wygląda właśnie ten leśny zakątek, tutaj patrząc od strony domu. O, w ten sposób. Na razie jeszcze w doniczkach, ale jak będą roślinki posadzone i będą rosły, no to mam nadzieję, że będzie to dosyć ładnie wyglądać. W sumie postawiłam w tych doniczkach około 50 roślin. Ponieważ były to sadzonki, które wyhodowałam sama, więc oszczędność jest dosyć duża. Warto robić samodzielnie sadzonki, ponieważ 50 roślin typu paprocie, typu funkie, to jest wydatek dosyć duży. Tak wygląda właśnie ten mój cienisty zakątek. Tutaj jest paprotnik szczecinko-zdębny, odmiana Plumosum densum i w tej chwili on wygląda bardzo ładnie. Jest tak jakby na takiej nodze, na takim podwyższeniu i tutaj dopiero jest ta część, która w tym roku wyrosła. Więc naprawdę bardzo ładnie wygląda, rzuca się w oczy, tak troszeczkę dalej się odsunę, żeby było widać. O, i w ten sposób on sobie wygląda. Bardzo ładna roślina. I jeszcze tutaj na brzegu też właśnie porasta mi mech. Też staram się go zachować, żeby właśnie był to taki leśny, omszony zakątek. I teraz kierujemy się dalej z powrotem w stronę jak gdyby wyjścia z tego leśnego zakątka. Tutaj ustawiłam Hakonechlea macre.
w odmianie Aureola. Będzie tu jej bardzo ładnie wyglądać, będzie rozjaśniać ten taki ciemny fragment. Natomiast tam mam zamiar posadzić jakieś żurawki. Planuję kupić żurawki o różowym kolorze liści. Tam będą bardzo ładnie wyglądać. No i jak sobie kupię powiedzmy 2 czy 3 takie żurawki, to w przyszłych latach będę miała ich o wiele więcej. Z przodu rośnie funkia albo marginata, natomiast za nią posadzone były siewki funki Patriot o bardzo ładnych, błyszczących, ciemnozielonych liściach. Tutaj dalej jest poletko z wietlicy japońskiej, odmiana Silver Falls. Są tutaj tylko 2 roślinki odmiany Metallicum. Zaraz pokażę, które to. To jest ta roślinka w tym koszyczku. Ona tutaj rośnie już od lat, ale dopiero teraz może troszeczkę oddychać, ponieważ wcześniej tutaj było takie zakrzaczone miejsce i ona niezbyt dobrze sobie radziła. I tak szczerze mówiąc, między Metallicum a Silver Falls, to jest Silver Falls, a to jest odmiana Metallicum. No naprawdę, trzeba się mocno przyjrzeć, żeby zobaczyć jakąkolwiek różnicę. Obie są bardzo ładne, o srebrnych listkach i tak posadzone w grupie wyglądają bardzo ładnie. Tam jest funkia, odmiana Morning Light, która bardzo ładnie mi się rozrasta. Przesadziłam ją z innego miejsca, gdzie była już taka zagłuszona przez barwinek. Natomiast tam pięknie się rozrasta narecznica czerwono-zawijkowa. W tej chwili już wygląda bardzo ładnie. Liście już nie są rdzawe, zrobiły się zielone, te młode liście, ale paproć wygląda cały czas bardzo ładnie. Przechodząc dalej, tutaj mamy bergenię, która tutaj rośnie od lat. No i tak sobie rośnie, takie kapuściane listki. Natomiast tutaj jest bukszpan, którego jakimś cudem ćma bukszpanowa nie zjadła. Nie wiem dlaczego, widać jej nie smakował. Tutaj małe poletko z bluszczu o kolorowych liściach. Bardzo ładny ten bluszczyk jest i na razie udaje mi się utrzymać go w ryzach. Po prostu od czasu do czasu tutaj obcinam brzegi, ewentualnie zawijam jakiś pęd dłuższy, który gdzieś tam próbuje wyrastać na boki. I tutaj mahonia. To jest siewka, ona mi się tutaj sama wysiała. Ładne, błyszczące liście, więc sobie tutaj zostanie. Co najwyżej będę ją trochę przycinać. Tam są narecznice samcze, kępiasta, zimozielona paproć, która bardzo dobrze sprawuje się w naszych warunkach. Przechodząc dalej, 2 kawałki pni z czereśni. W tej chwili już są prawie że zjedzone, spróchniałe, ale wyglądają jak na leśny zakątek bardzo ładnie, więc zostają tutaj. I tutaj jest też mahonia. Natomiast tutaj odmiana funki White Brim, która tutaj teraz zaczęła ładnie rosnąć. Rośnie tutaj od ładnych kilku lat, ale do tej pory miała trudne warunki, natomiast teraz dostała więcej światła i widzę, że zaczyna być bardzo ładna. Następnie funkia Sum & Substance, ogromna funkia. Ona kiedyś była dużo większa, ale w czasie jednej z zim myszy niestety zjadły całą część podziemną. Zostało tylko troszkę, no i to troszkę właśnie się rozrasta. I przechodzę dalej. Tutaj jest posadzona paproć i to jest wietlica japońska. Obwódka z żurawki, marmeladę. Natomiast funkia, która jest z tyłu,
to jest odmiana Fragrant Bouquet. Bardzo ładna funkia o takim dosyć mocnym wzroście. Kwiaty ma białe, mocno pachnące i liście jasnozielone z kremową obwódką. Pomalutku wychodzimy z leśnego zakątka. Tutaj są żurawki o cytrynowych listkach. O, tutaj. I w ten sposób doszliśmy do końca leśnego zakątka i słoneczko nawet wyszło zza chmur. Leśny zakątek jeszcze mi się troszkę powiększy, ponieważ tutaj jest jedna strona tego leśnego zakątka, natomiast chcę zrobić jeszcze tutaj po drugiej stronie. Tutaj rośnie druga lipa i tutaj po tej stronie, o, na tym poletku też będzie leśny zakątek, tylko na razie tutaj robię porządek. Jakieś resztki funki jeszcze tutaj rosną. Tam rośnie funkia Regal Splendor, podobna do Crossa Regal, ale z kremowymi obwódkami. Zaraz podejdę tam, to będzie widać wyraźniej. O, to jest właśnie funkia Regal Splendor o kremowych obwódkach. Także będę miała leśny zakątek powiększony, przedzielony ścieżką. Tak się prezentuje mój leśny zakątek, kiedy koło niego przechodzę. Jeszcze nie jest skończony, jeszcze brakuje mu trochę koloru, ale powoli wszystko zaczyna nabierać takiego kształtu, jaki bym chciała, żeby miało. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu i zapraszam na następny. Do zobaczenia.